Witam serdecznie. Dzień dobry. Mam dzisiaj dla Was MacBooka Air 15-calowego, najnowszego w kolorze Starlight, czyli taki lekko różowe, takie różowe złoto, delikatne bardzo. Trochę złotawe, trochę różowe złoto. Ciężko powiedzieć. Zależy od światła. 15 to jest prawie dokładnie to samo co 13, czyli w zeszłym roku otrzymaliśmy MacBooka Air 13,6 cala, nowa konstrukcja, cieńszy, lepszy ekran, większy ekran przede wszystkim. W tym roku mamy 15,3 cala. Prawie taka sama specyfikacja. W podstawie jest Apple M2, bardzo szybkie SoC, 8 rdzeni jeśli chodzi o procesor i 10 rdzeni jeśli chodzi o GPU, czyli 2 rdzenie więcej niż bazowy model 13. To jest istotne, czyli ciut szybsze SoC jeśli chodzi o GPU. Niewielka różnica w praktyce. SSD 256 GB, 8 GB RAMu w podstawie. Uwaga, mało. Rozdzielczość ekranu wyższa oczywiście. 13 ma 2560 na 1664 piksele. Tutaj mamy 2880 na 1864 piksele. Ekran dokładnie taki sam, jeśli chodzi o pozostałe parametry, czyli DisplayPad 3, 500 nitów, nie wspiera HDR-u i cena zaczyna się od 7299 zł za model całkowicie bazowy, czyli 8 GB 256 dysk, 8 GB RAM oczywiście i 8499 zł za 8 na 512. 8 GB RAMu, 512 GB pamięci flash. Waga 300 gramów niecałe wyższa. MacBook Air 13,6 cala waży 1,24 kg, tutaj jest 1,51 kg. Bardzo lekki komputer. Teraz tak. Pod żadnym pozorem nie powinniście brać 8 GB, jeśli chodzi o RAM. Dopłaćcie do 16. Dopłata do 16 GB RAM kosztuje 1200 zł. Cena zupełnie nieadekwatna do realiów rynkowych, ale tyle to u Apple'a kosztuje. Musicie to zrobić. To jest jakby z 8 GB RAM, jeżeli nie korzystacie, jeżeli używacie tylko i wyłącznie przeglądarki i maila, to jeszcze może te 8 GB zrozumiem. Jeżeli cokolwiek więcej robicie, weźcie sobie 16 GB, nie będziecie tego żałowali. Dysk zależnie od potrzeb, oczywiście przypominam, 250 w tej generacji, 256 i 512, bardzo szybkie dyski, ale wolniejsze niż terówka i dwuterówka. Terówka i dwuterówka sięgają tam 5-6 tysięcy gigabajtów na sekundę. W przypadku 512 i 256 mówimy tutaj między 1,5 a 3 tysiące. Także mniej, dużo mniej, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast zauważycie to w najbardziej wymagających warunkach tylko i wyłącznie. Przy codziennej pracy będzie to niezauważalne. W przypadku 8 GB, jeżeli będziecie dużo swapowali, to zauważycie to też. Więc polecam. 16 GB najlepiej, 1 tera, jeżeli chcecie mieć pełną, wyciągnąć z tego komputera maksymalną wydajność. 1 terabajt. Natomiast w innym przypadku po prostu model z 16 GB RAMu i SSD zależnie od potrzeb. Jest też opcja rozszerzenia go do 24 GB. Kolory są 4, jest północ, jest księżycowa poświata, czyli to jest Midnight i Starlight. Mamy też oczywiście klasyczny Space Gray oraz srebrny. Jeżeli chcecie mieć najmniej problemów z obiciami, jak gdzieś uderzycie czy coś, anodowane aluminium zostawi po sobie srebrny ślad. Srebrny, jeżeli będzie, to nie będzie śladu, więc jest łatwiejszy w utrzymaniu. Na północy są widoczne odciski palców, no plusy, minusy każdego koloru, zależnie od potrzeb. Ja się zawsze decyduję na srebrny, mój ulubiony. Jeśli chodzi o konfigurację, jaką ja bym wybrał, gdybym brał ten komputer dla siebie jako drugi komputer, naprawdę wziąłbym 16 GB RAMu obowiązkowo i dysk zależnie od potrzeb, ja bym się zdecydował na 256. Gdyby to był mój główny komputer, i tu wtedy mówimy o cena dosłownie 8500 zł. W przypadku, gdybym potrzebował więcej SSD, no to oczywiście cena byłaby wyższa. Gdyby to był mój główny komputer, to bym został przy 16 GB RAM, bo dopłata do 24 jest absurdalna, kolejne 1200 zł. Jak wspominałem, zupełnie nieadekwatne do realiów rynkowych. Ja bym wziął SSD o pojemności 1 terabajta. I mamy wtedy cenę już blisko 11 tysięcy złotych bez stówki.
I tutaj jest niebezpieczny temat, bo ze względu na to, że wchodzimy na tak wysoki pułap cenowy, ja jeszcze mam na tyle dobry wzrok, że spokojnie mógłbym zostać przy modelu 13,6 cala, który jest bardziej poręczny, jest mniejszy, lżejszy i preferuję mniejszy rozmiar. Więc ja osobiście poszedłbym w 13,6 cala, tym bardziej, że w tym roku 13 otrzymała obniżkę ceny. Zaczyna się w tej chwili od 6300 zł. Model z większym SSD, bazowa konfiguracja od 8000. Do tego i tak potrzebujecie dokupić RAM, przypominam. Teraz tak, zasilacze dostępne są dwa bez dopłat. Mamy do wyboru albo jeden zasilacz z dwoma portami 35 W, albo 70 W i wtedy jest jeden port. Przypominam, jeśli chcecie funkcję szybkiego ładowania, czyli chcecie doładować MacBooka do 50% w pół godziny, 35 minut chyba podają dokładnie, to potrzebujecie mieć 70 W. 35 W będzie powolne ładowanie, 70 W będzie szybkie, ale kupując wszystkie piątkę macie dwa porty, więc naładujecie sobie jeszcze jakiegoś iPhone'a, zegarek, iPada, obojętnie. Zawsze wygodniejsze w podróży. Oczywiście zasilacze możecie później sobie dokupić też za dodatkową opłatą, a tutaj sobie po prostu wybieracie zamawiając, który preferujecie. Domyślnie, od razu podpowiem, domyślnie jest ten z dwoma portami i 35 W, czyli po 35 W na port. Teraz tak, ponieważ 15 zaczyna kosztować w takiej konfiguracji konkretnej już około 10 tysięcy złotych, bardzo mocno polecam rozważyć MacBooka Pro 14 cali z M2 Pro, nawet bazowy model. Słuchajcie, MacBook Pro 14 cali w bazowej konfiguracji będzie M2 Pro, 10 rdzeni CPU, 16 GPU, więc układ mocniejszy od M2 wyraźnie. Natomiast domyślnie już jest 16 GB RAM, nie trzeba robić dopłaty i 512, więc to wszystko kosztuje 11 999 zł, około 2000 zł więcej niż 15. Tutaj bardzo istotna rzecz jest taka, że mamy w wyższej rozdzielczości w ogóle mamy dużo lepszy ekran. Po pierwsze, ekran będzie miał 0,9 cala mniej, będzie miał mniejszą przekątną. Dla osób z problemami z wzrokiem to nie będzie prawdopodobnie dopuszczalne. Dla nich ewentualnie zostaje jeszcze MacBook Pro 16 cali, który ma jeszcze wyższą rozdzielczość. Ale przypominam, MacBook Air 15 cali ma rozdzielczość ekranu 2880 na 1864. MacBook Pro 14 cali ma 3024 na 1964 piksele, więc ma wyższą rozdzielczość na mniejszej przekątnej, czyli ma po prostu wyższą gęstość pikseli, ale to jest pikuś. Dużo ważniejsze jest to, że to jest ekran typu, jak to Apple nazywa XDR, czyli utrzymuje 1000 nitów na całej powierzchni, potrafi szczytowo 1600 nitów przy HDR-ze i ma wyłącze, to jest mini LED, więc ma mnóstwo stref, które się wyłączają, więc czernie są czarne, a nie szare. Oczywiście oba wspierają P3, oba wspierają True Tone i w MacBooku Pro jest jeszcze ProMotion, czyli 120 Hz, co robi ogromną różnicę. Komputer jest oczywiście wyższy, jest sporo wyższy, 0,4 cm wyższy, czyli jakbyście sobie wyobrazili MacBooka Pro zamkniętego i jakbyście odcięli mu ekran, tą klapę, zostawili tylko tą dolną część, która jest klawiaturą, to takiej wysokości jest cały MacBook Air, więc jest dużo cieńszy. Jest też ponad jakieś 100 gramów cięższy od 15. Teraz tak, 15 R nowością jest też system 6 głośników i same przetworniki są force cancelling, co jest niesamowite. Grają bardzo ładnie, dużo lepiej niż 13. Podobny zestaw, być może jeszcze lepszy, jest 14. Jeśli chodzi o porty, przypominam, że MacBook Air 15 cali ma dwa porty Thunderbolt i ewentualnie USB 4. Jest MagSafe, jest port 3,5 mm mini jack na słuchawki. Wspierane są słuchawki z wysoką impedancją. Dla porównania MacBook Pro 14 cali ma 3 porty Thunderbolt, czytnik kart SD i port słuchawkowy, ale jest droższy. Więc coś za coś. Natomiast, tak jak wspominałem, kupując 15 już zaczynamy wchodzić w ten poziom blisko 10 tysięcy. Chyba najbardziej opłacalny. Oczywiście to nie ma dla Was większego znaczenia. Jeżeli potrzebujecie z jakiegoś powodu większy ekran, no to nie macie wyboru. Ale jeśli nie potrzebujecie większego ekranu, 13 cali zaczyna się od 6200. W takiej konfiguracji bardzo rozsądnej mieścimy się, przeze mnie polecana, to jest oczywiście podstawowy chip, chyba że GPU do czegoś potrzebujecie, 8x8 rdzeni
rdzeni. Jest jeszcze 8x10, ten niebinowany. Ja bym wziął 8x8, zostawił całkowicie bazowy. Dorzucił tylko za 1200 zł RAM, mamy 7500 zł i do tego ewentualnie SSD zależnie od potrzeb. Albo jest 512, 1 terówka, 2 terówka. Przypominam, że 1 terówka jest wymagana, aby osiągnąć maksymalną wydajność. No i zasilacze tutaj są płatne, dodatkowe zasilacze domyślnie jest 30W w 35. Siadam do testów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Kolejne wpisy już na ten temat będą pojawiały się na stronie iMagazine, benchmarki itd. w najbliższych dniach, więc zapraszam do tego. Tymczasem dziękuję bardzo jeszcze raz. Do komentarzy, jak macie pytania. Do zobaczenia. See you.